Jabłko. O Jezu. Naprawdę tak wieje, jakbym był w jakimś białym sadzie. A tak naprawdę jestem w Warce. Ale skojarzenie z białym sadem jest na miejscu, bo jest tu wokoło bardzo dużo jabłoni. To jest szlak jabłoni. I sam sobie jabłko nawet kupiłem Ligor, mój ulubiony. A ten kościółek na górze wygląda fantastycznie. O, traktor. To jest Mazowsze. Surowe i gęste. W zasadzie... No. Fantastyczny żywopłot z czego? Z czego żywopłocik? Oczywiście, że ligustr pospolity. Choć ostatnio znalazłem coś takiego jak ligustr zimozielony Atrovírens. Nie wiem, trzeba będzie przeeksperymentować na chałupie. A tak se idę. Tak się czuję obserwowany tam z góry przez kogoś. Kimkolwiek ten ktoś jest, tak mnie po prostu skanuje wszystko, co zrobię. Tak się czuję po prostu. Ale spoko. Zawsze jestem jakąś atrakcją. A mieszkańcy przecież... Sorry, ale kto przyjeżdża do Warki z własnej woli? No, mało kto. Każdy ją po prostu pomija. A może jest tu coś ciekawego, czym mnie i nie tylko mnie zaskoczy. I na pewno nie jest to te krople deszczu, które właśnie na mnie padają i rozwalają moją piękną fryzurę. Będzie padać, będzie wiało. Cytując klasyka, ależ wieje. A tam jest napis Warka. Warka. Na 1.000.000% będzie wiało. Ale ta budka fantastyczna. Tutaj pewnie główny zarządca, chciałem powiedzieć cmentarza, ale nie, główny zarządca targowiska pewnie tu siedzi. Albo tylko bajdurzy, jak to powiedzieć po staropolsku. Kurde, już mi się podoba tutaj. Już to mogę iść, tam z tego po prostu, z głównego rynku. Schodzę sobie tutaj na bulwary i tutaj jakieś takie kempingowe miejscówki są. Spoko. Po pierwsze nie ma ludzi. Najważniejsze, że pogoda wszystkich przegoniła, tylko nie mnie. Ale nie spodziewałem się, że ta Warka jest na takim jakby wzniesieniu. Choć jest przy tej rzece, no to powinno być na wzniesieniu, ale nie spodziewałem się, że na aż takim. I co tam jest na tej tablicy napisane? Kruszyna. O, kruszyna. Ostatnio sobie taką załatwiłem. Kruszyna asplenifolia. Fantastyczna roślina, kruszyna asplenifolia. Po prostu to nie jest jak zwykła kruszyna, tylko ma liście trochę jak paproć, takie nitkowate. Jak klon palmowy Dissectum. A to jest po prostu zwykła kruszyna, która jest nudna. O, taka. Kruszyna pospolita. Kuklik. Chmiel zwyczajny. Możesz spotkam dzisiaj żurawia. Co, już Warka ma 700 lat? Jezu, się jeszcze nie przeterminowała? Dziwonia. No ja też jestem taki zdziwiony. No taka głupia ciekawostka, a zawsze coś ciekawego jest. I to jest plus, to powinno być wszędzie. Takie po prostu opisy. Tak, 99,9% osób nie przeczyta tego, ale no już wiadomo, że tu jest jaszczurka żyworodna i trzeba uważać. Co dalej? Ryzyk, fizyk. Idę tutaj i tyle. Dosłownie, to jest pogoda jak w Wiedźminie w Welen albo w Białym Sadzie. Dosłownie Wiedźmin 3 w Welen. Ta pogoda, ten wiatr, ta polskość, typowa polskość mazowiecka. W zasadzie Mazowsze to taka Polska, że zawsze pragnęli być odrębni księstwo mazowieckie i mieli swoich księciów. Także Mazowsze jak Mazowsze, odrębny byt tak naprawdę. Płaski, zarastany, zalany betonem. A jak ta rzeka Pilica. Zapowiada się kulturalnie. No dzisiaj jest sroga pogoda. Przekładałem to, ho i hu, ale no kiedyś trzeba do Warki było przyjechać. Nie wiem, czemu ciągnęło mnie do tego miasta. No ale Pilica. Pierwszy raz jestem nad Pilicą. Let's check. Pilica. Rzeka, która tak naprawdę wpływa do Wisły, a z tego, co czytałem, żeby się dokształcić o niej, to, że ona zaczyna się gdzieś w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w jakiejś tam mieścinie, czy tam gdzieś, nie pamiętam. A tam jest piękny most kolejowy. Później się podejdzie trochę bliżej do niego, ale takie po prostu ładne przęsło. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś takiego łatwego podejścia do tej rzeki.
Dobra, czas sobie coś zjeść. Tu jest podobnie jak nad Wisłą. I to jest ten mazowiecki klimat. Co ja mam w moim anturażu? Legal. Czy stąd? Nie pytałem. Kupiłem w jakimś warzywniaku. Poleję trochę muszyną. To nie wiadomo, czym je pryskali. Ale wydaje się bardzo smaczne. Oby to było stąd, z okolic. Uła. Ale słodkie. Jestem bardziej przyzwyczajony do kwaśnych ligoli. Aż nie mogę otworzyć aparatu gębowego na full, bo jest po prostu gigantyczne. Tak naprawdę się zastanawiam, czy oni też, tak jak ja w tych sadach używają, ja mam 2 jabłonki na chacie, 3, no 2,5. Tak się zastanawiam, czy oni w tych sadach też używają, tak jak ja, tych pułapek feromonowych na, jak ten robal się nazywał? Jabłkóweczka, owocówka? Takie po prostu, że wchodzi taka larwa, coś strasznego. A to jest takie po prostu typical. Czas zejść niżej. Do jamy. Dobra, zawika. O, to jest jakiś napis. Lejek, wow. Ziurek. Ty gnoju. Kto normalny idzie z markerem nad rzekę? Może to oni mają tu w zwyczaju, nie wiem. Jak zwykle musi w takich miejscach być burdel. Niestety. O, ale super. Najlepsze, że się nagrywa klasyczna przebitka, a ja sobie jem jabłko. Spoko. Niech se ludzie posprzątają po sobie, nawet jak są pod wpływem. Albo kosztu postawić, no bo to tak samo jest nad Wisłą. Przyjdzie taka hołota i nie weźmie po prostu ze sobą. Tak samo jak na przykład ogryzek z jabłka. Ja go nie wywalę w krzaki, tylko do śmieci. Szkoda, że tam dalej nie można przejść. A tam jest pewnie kleszczowisko. Już tu jest dopiero. Ktoś ma problem sam ze sobą ewidentnie, bo wszystkich wyzywa. Ale takie hieroglify też się zdarzają. Nie no, to jest po prostu fantastycznie. Gdyby było lekkie zejście do samej pilicy, żeby można było swoją nóżkę zamoczyć, wodą oblać twarz, zwilżyć ustka, jakkolwiek nie powiedzieć tego w stylu jakiegoś literackiego nie wiadomo kogo. Słońce wyszło, czego chcieć więcej. A chyba, że tam jest plaża, to pójdę tam na plażę. To jest chyba bardziej dziko. To ja po prostu jestem kasztan i źle poszedłem. Dobra, ogryzek, żeby nie było, do plecaka, przy śmietniku się wywali. Nie no, to było dobre jabłko po prostu. Choć to jest moje drugie ulubione. Moim pierwszym ulubionym jabłkiem jest takie, które mam na chacie, czyli odmiana malinówka. To jest po prostu fantastyczna jabłoń. Choć owocuje stricte chyba co 2 lata, ma coś takiego, że po prostu jak ugryziesz to jabłko albo przekroisz, to ono się staje takie trochę bardziej różowawe, właśnie taki kolor malinowy. I jest bardzo dobre. Słodkie, bardzo dobre. Nie wiem, to jest chyba stara odmiana. Zresztą, nie wiem, bo w sklepach takich to raczej nie ma. Kurde, przypał. Coś za tanie te all inclusive było. Miała być Bułgaria, ale też są złote piaski. No, Bułgaria jak malowana. Jaka strzecha. No ale leżaki są, ręczników na nich nie ma, więc są puste. Pociąg jedzie. I czego chcieć więcej? No gdyby tylko tak nie wiało. Ale no konstrukcja jest prima sort. To trzeba przyznać. Ktoś się postarał. Ładnie to zrobione. Bardzo ładnie. Lepsze na pewno niż jakie w Turcji widziałem. Ale szkoda strzępić ryja. O, słoneczko wychodzi. To pewnie w lato jest zawalone wszystko. No jednak lato nad Pilicą. Uwaga, przekosa. Nie wiem, co to znaczy. To jest chyba jakaś ichniejsza gwara. Dobra, co ja tam jeszcze zjem? Ale co ja tu mam? Po co ja tu przyjechałem? Co ja tu przyjechałem zjeść? Here you are. Blondie. To sobie zrobiłem. Przepis na pewno widzieliście na YouTubie. Blondie z Ciecierzycy. Choć to wygląda gorzej. Ta wersja jest, że tak powiem, przesadzona. Tu jest cukier puder.
Ta wersja jest przesadzona, bo dodałem za dużo czekolady i tu naprawdę wyszedł zakalec. Ale dobry zakalec, nic po nim nie było, że tak powiem. Po prostu za dużo czekolady i tłuszczu dałem, bo chciałem ulepszyć wersję tamtą i przedobrzyłem. I pyk. Cukier puder musiałem wziąć ze sobą, bo by się roztopił. No, z góry nawet nie widać, że to jest zakalec. W teorii to ma być zakalcowate, ale tutaj to już przegiąłem pałę. Dobrze, że ta pogoda wyszła. Blond i z Ciecierzycy. No to jest ewidentny zakalec. Za dużo białej czekolady i czarnej. Ale spoko. I tak to zjem całe. Tak się zastanawiam, bo tak jem i jem. Jezu, żeby prawie zjechało. I kto normalny kupuje białą czekoladę tak do jedzenia? Przecież to jest badziewie. To jest sam tłuszcz kakaowy. Nie wiem z czym. Z margaryną? Pewnie tłuszcz kakaowy z margaryną i jakimiś białkami mleka. Spoko jest na przykład biała czekolada właśnie w połączeniu ze zwykłą czarną dodać do ciasta albo do babeczek. Najlepsze babeczki. Nie powiem, kto robi. Anyway, jak to się mówi, Jezusicku. Zapomniałem, że mam herbatę w termosie. Jak wakacje pod palmami, to wakacje pod palmami. Albo raczej pod leżakami. No pilica, pilicą. Muszę sobie rękę umyć. Ale super. Dobra, let's go na molo. Tak patrzę i oczom nie wierzę. Byłem przekonany, że to jest mięta wodna. I chyba tak jest, ale nie jestem pewny. Ale tutaj to dobrze widać. Ona ma taki... O Jezu. Eukaliptusowy zapach. Bardzo mocny. To nie jest jak mięta, to jest zupełnie coś innego. Ale na 100% to jest mięta nadwodna. Choć ma inny zapach. Molo jak molo. Oby się nie zawaliło. Taka jest jego rola dzisiaj. Deski wymieniali, to znaczy, że... Dangerous. O, helikopter leci. Nie jest to helikopter w ogniu, ale leci. Nie, naprawdę spoko miejscowa, serio. Lato nad Pilicą. Tu na pewno jest oblegane albo będzie. Dobra, czym to mnie zaskoczy? Gdzie ja jestem? Tu. Dworek na Długiej. A, tam jest to Muzeum Pułaskiego. Ja raczej idę w tą stronę, gdzieś tam do góry. Nie wiem, ja jakoś tu pójdę. Tu może się uda i przez miasto całe tam o. No Mazowsze się popisało. Brawo dla nich. Udało im się zrobić coś nad Pilicą. Jest zrównoważony rozwój. Pierwsza zasada rzymskiego piechura jest taka, że jak widzisz toj, to nawet jak nie chcesz się odlać, to idziesz po prostu dla zasady. I taka jest właśnie pierwsza zasada. Tu jakie hosty. Jest klimacik. A tutaj ładnie pachnie jakimś kwiatem. Mazowsze surowe i gęste dalej. Tu jest trochę jak w Pomiechówku. O, nawet ktoś grilla zostawił. Jezu, i nikt tu nie ukradnie go? A może jest przybetonowany. Tutaj z tej strony spoko miejscowa jest. Obiekt monitorowany i bardzo dobrze. Dlatego nikt nie zabrał tych po prostu grilli. Idziemy. Idziemy. O. Jest i most. Piękny, przemysłowy. A ja chyba zawracam. Trzeba iść tam na górę. Wideo musi być dynamiczne. Dlatego robię takie scenki inscenizowane, bo ta kamera nie leżała tutaj przypadkowo. To wszystko jest wyreżyserowane przez reżysera kina akcji. Ciekawe są te jałowce. To są odmiany typu, nie wiem co to jest za odmiana, Aureum. Zazwyczaj tak się nazywają, takie z żółtym. Co jak co, robią robotę. Ja bym sobie w życiu takich nie kupił, bo są brzydkie, ale właśnie w takich ciemnych miejscach, takich po prostu ocienionych, to one po prostu tak rozjaśniają, że to o wiele bardziej jest tak limonkowo, a to jest takie po prostu ciemne, jakby to cmentarne było. Spoko, ale w bardzo małej, wąskiej grupie przypadków. Ale miejscowość Skurrów.